Było parę dni lenistwa. Dzisiaj jest niedziela, wszyscy idą do kościółka, a ja idę na spacer nad wodospad Pamuayan. Droga jest dosyć prosta, bo większość czasu szedłem taką zwykłą betonówką. Teraz dopiero parę minut temu zszedłem na zwykłą taką gruntową drogę. Jest trochę kamieni, ale nie wiem, w internecie czytałem, niektórzy ludzie straszyli, że jest taka dosyć ciężka, że buty trekkingowe trzeba brać i tak dalej. Podobno jeszcze mnie czeka przejście przez rzekę. Zobaczymy. Widziałem na zdjęciach, że tam wody do kolana albo więcej jak do kolana. Ale ogólnie tak. Pogoda jest dzisiaj dosyć dobra na takie wędrówki, bo nie ma słońca. Jest zachmurzone, ale niestety strasznie gorąco. Po prostu jest taka paruwa, że idąc po prostym, czy nawet z górki, cały czas się pocę. Jest mega duszno. Jest tu tak ogromna wilgotność i temperatura, że na przykład mokre ciuchy, jak zostawię, to one 3 dni schną i nic. Mam taką saszetkę z kosmetykami, patrzę po paru dniach, a ona się szara zrobiła, po prostu zaczęła pleśnieć od wilgoci w powietrzu. No doszedłem już, gdzie droga się kończy i tutaj, jak widzicie z tyłu, trzeba przejść przez taki mostek. Trochę cieniutkie deseczki, lekko się bałem, chybotało się trochę, ale jest ok, idę dalej. Podobno jeszcze jest jakaś budka, gdzie trzeba zapłacić i wpisać się do zeszytu, że się wchodzi. Zobaczymy. Idę dalej ścieżką przez las, tak dosłownie na 2 stopy. No, minąłem budkę z rejestracją i doszedłem. Tutaj jest jakaś rzeka, ale nie muszę przez nią przechodzić na razie przynajmniej. Tak mi się wydaje, bo ścieżka jest dalej jakby. No jednak tędy musiałem przejść przez tą rzekę, co widzicie za mną. Trzeba uważać, bo są śliskie kamienie. Wody nie było wcale po kolana, tylko tak po kostki trochę więcej, także spoko. Idę dalej. Jak słyszycie, o ile słyszycie, dotarłem już nad wodospad. No po przejściu przez rzekę nie było tak łatwo, bo było sporo kamieni, sporo korzeni, taka wąska ścieżka w dżungli. Dosłownie trzeba było uważać, ale myślę, że spokojnie dałem radę w klapkach. No ja byłem w sandałach i dałem radę, także całkiem spoko, ale trzeba uważać. Sam wodospad szału nie robi. Jest miejsce, gdzie można się wykąpać, ale nie wziąłem kąpielowych, więc raczej nie będę wchodził. No może chyba tylko do kolan wejdę, żeby zobaczyć. Woda jest dosyć zimna, bo przechodziłem przez rzekę, to było tak chłodno dosyć. Już na powrocie z wodospadów. Było bardzo fajnie. Woda chłodniutka, elegancka. Wykąpałem się. Oczywiście wskoczyłem w ubraniu, żeby chociaż trochę się schłodzić. Tam będąc było odczuwalnie chłodniej. No wprawdzie to było w cieniu dosyć, a teraz jestem na słońcu, więc znowu robi się strasznie gorąco i duszno. Ale przejście nie było takie trudne. Dałem radę. Myślałem, że to dłużej zajmie. No i trzeba wracać do pokoju. Jakiś obiadek, nie relaks na plaży. Na powrocie chciałem wam pokazać, jak tutaj ciężko pracują ludzie przy budowie drogi. Właściwie nie przy budowie, tylko przy zabezpieczeniu zbocza. Zakładają siatki takie, później wiercą otwory i takimi ogromnymi śrubami to mocują. Do tego budują jeszcze taki murek, też chroniący chyba, który ma takie przepusty pewnie na wodę, żeby spływała. Śpią chyba w takich prowizorycznych szałasach, widziałem z boku przy drodze. Są pobudowane takie jakieś patyki, plandeki i to wszystko jakieś takie ala łóżka zrobione. I robią to takimi wielkimi jakby wiertarkami. Takie sanie wciągają na górę i to chyba zasilane jest pneumatycznie, bo widziałem, że stał kompresor na dole taki ogromny. Te śruby to mają chyba z, nie wiem, z 3 albo więcej metrów długości, z 3-4 metry długości normalnie.
Nie wiem czemu to aż tak głęboko muszą mocować. Cieszę się, że ja przynajmniej nie muszę w takich warunkach pracować, w takim upale, skwarze i na zboczu góry. Musi być naprawdę ciężko. Pogoda na Filipinach. 10 minut temu paliło straszne słońce, a teraz leje. Dobrze, że znalazłem kawałek plądeki, żeby się schować, to przynajmniej przeczekam ten największy deszcz. Witam Was kilka dni później. Wyszedłem sobie na spacer na drugi końc Port Barton, tam gdzie mnie jeszcze nie było. No i jest tu naprawdę zajebisty widok na całą zatokę i polecam się tu przejść. Chciałbym Wam trochę opowiedzieć o tym miejscu. Ludzie tutaj są naprawdę otwarci, zawsze się uśmiechają, pomogą Ci, mówią dzień dobry. No owszem, no, część z nich ma w tym jakiś interes, prawda, ale po prostu na ulicy dzieciaki do mnie machają, jadący ludzie skuterami do mnie machają, hello, hello. No jest naprawdę fajnie, człowiek się tu czuje prawie jak w domu. Jako że dość często tu pada, zwłaszcza jeżeli jestem teraz, to jest jakby niby końcówka pory deszczowej, początek pory suchej, ale jest po prostu mega zielono. Wszystko kwitnie, pełno kwiatów, drzewa rosną jak szalone. Dżungla. Także polecam, jeżeli ktoś uwielbia zieleń i przyrodę. Jako że była to kiedyś kolonia hiszpańska, to na przykład nazwy miejscowości są takie no, z hiszpańskiego, prawda? Jak Puerto Princesa na przykład. Imiona są też często no, hiszpańskie jakby, hiszpańskojęzyczne takie znaczenie mają. No mam nadzieję, że uda się dokończyć ten spacer, bo znowu się chmurzy. Jakiś moment. Ale zapierdzielają. Ciągle pada. Oczywiście jak wyszedłem o 12 z restauracji po śniadaniu, to zlało. Później znowu słońce, no doszedłem tutaj i znowu się chmurzy, więc jest 13, więc za chwilę prawdopodobnie też będzie padać. No ale postaram się dojść do końca, powiedzmy, bo tu jest chyba jedna tylko droga. Zobaczyć co tam jest. Jeszcze trochę się podelektuję widokiem zatoki. No i pewnie będę wracał do miasta, do wsi. Jako że zbliża się wieczór i przestało wiać, to wyszedłem na balkon pokazać Wam lokalną walutę. Niestety nie mam wszystkich, ale pokażę to co mam. Zacznijmy od monet. 1 peso, 5, 10, dwa rodzaje dziesiątki są i 20. 20 też jest w papierku i wygląda tak. 50 tak wygląda. No nie mam 200 i 500. Tak wygląda setka, a najfajniejszy jest 1000. A najfajniejszy jest dlatego, że ma przezroczyste wstawki. Widzicie? W dwóch miejscach. Bardzo mi się podoba ten 1000. O godzinie mniej więcej 17:30 do 18:00 jest zachód słońca, więc można oglądać piękny festiwal kolorów. Wszyscy zbierają się na plaży, robią zdjęcia, oglądają, siedzą i piją piwko. Na posesjach ludzie odpalają ogniska, spalają śmieci, więc trochę dymu się pojawia. Dzieciaki biegają i strzelają z czegoś takiego dziwnego, nie wiem, to jest coś w rodzaju takie tuby, nie wiem co tam może być. Jeżeli ktoś z Was wie, to proszę o komentarz. Jeśli chodzi o noclegi, to najtańszy w sumie miałem pokój za 500 peso, czyli za jakieś 37 zł. Bez klimatyzacji oczywiście. No ale miałem, w tej samej cenie miałem i malutki pokój i miałem duży pokój, więc da się coś znaleźć za rozsądne pieniądze. A teraz mam pokój też dosyć mały,
ale jest czysty, jest wszystko co potrzeba, jest klimatyzacja, jest ciepła woda, jakieś moskitiery są w oknach, jest siatka taka nad łóżkiem, że można sobie rozwiesić od owadów. Jest fajny balkon, gdzie mogę sobie usiąść, zobaczyć zachód słońca i piękną scenerię dookoła, widok na dżunglę, no i na część miasta, powiedzmy, miasteczka. Nocleg w tym pokoju, co jestem teraz, kosztował mnie przeliczenie całe 90 zł, więc jest to dosyć sporo jak na Azję. O właśnie, nie wiem czy słyszeliście, co chwila dzieciaki strzelają. Jest to dość sporo jak na Azję, ale jak na Filipiny jest to normalna cena. Filipiny wydają mi się tak mniej więcej podobnie cenowo jak w Polsce i jedzenie i noclegi, no może troszeczkę taniej, no minimalnie taniej, ale jedzenie wcale nie jest takie tanie. Powiedzmy, że to jest jakieś 75-80% kosztów takich jak w Polsce. Sorry za pływający autofokus, ale jest już dosyć ciemno i moja kamera nie wyrabia. Dzień dobiega końca. Wyjdę może wieczorem jeszcze parę fotek porobić. Tak jak wczoraj, nocne fotki. Naprawdę bardzo fajnie wyszły. No i oczywiście wieczorem, może na piwko, może do baru, właśnie wyjdę do Cocorico. Może ciekawych ludzi poznam jak ostatnio. Fajnego człowieka poznałem z Wietnamu, z którym przegadałem cały wieczór. Także dzisiaj też się może zdarzyć coś niespodziewanego. Jako że zostało mi kilka dni, 3 pełne dni, 4 już ruszam, więc to prawdopodobnie będzie mój ostatni vlog stąd, a następny może z powrotu jeszcze coś nagram. Także do zobaczenia w następnym filmie. Na razie.